Witajcie, cześć! Dzisiejszy plan jest prosty: naprawić, a konkretnie wymienić matrycę MacBooka. Pozwólcie, że będę przyspieszał nieco film w tych najnudniejszych momentach. Nie jestem do końca pewny, z czego wynikło uszkodzenie, ale stosowanie takich plastikowych osłon na kamerę nie jest dobrym rozwiązaniem ze względu na brak dokładnej przyczepności klapy matrycy do obudowy, ale jak widzimy, laptop zaliczył niejeden upadek. Myślę, że Apple chroni nas na tyle dobrze i nie pozwala nikomu na nas patrzeć. Znam osoby, które zagłębiają się w każdy aktywny proces systemu i na pewno szybkie takie sprawy wyszłyby na światło dzienne. Widać wgniecenie, jakieś zalanie, mimo wszystko warto wymienić matrycę. Matrycę, a nie całe skrzydło matrycy. To jest istotna różnica. Po pierwsze cena, a po drugie cena. Tak naprawdę to jedyny argument. Nie schodząc z tematu, zaczynajmy naprawę. Rozpoczniemy oczywiście od rozebrania pacjenta. Przyspieszamy proces odkręcania i ściągania dolnej klapy. Przede wszystkim odcięcie zasilania zawsze. Mój zaprzyjaźniony serwis miał taką sytuację, że po naprawie, długiej i ciężkiej naprawie, po samych testach nie odłączył zasilania oraz nie rozładował kondensatorów, śrubka spadła na płytę i ciach. Jakiś układ poleciał i był na tyle zniechęcony, że odpuścił naprawę. Cenna lekcja. Dobra, przyspieszamy przy tak fajnej, spokojnej muzyce. Nie chcę, aby ten film trwał kilka godzin, a mógłby. Nie chcę też, aby ten film był traktowany jako poradnik, bo nim nie jest. Tak naprawdę chcę Wam pokazać, jak wygląda proces wymiany samej matrycy. Mamy to. Idziemy teraz na separator. Włączyłem już sobie wcześniej podczas rozbierania laptopa maszynę, która podgrzewa mi całą obudowę klapy po to, aby przyklejona ramka schodziła w miarę przyzwoicie. W szczególności należy uważać na uszczelkę, którą jak najbardziej możemy wymienić, gdybyśmy przez przypadek uszkodzili, ale po co robić sobie problem i koszt. Tak samo tyczy się ramki, jest to aluminium i tego nie pomalujesz, ale wymienisz w razie potrzeby. Delikatnie, sukcesywnie, do przodu. Ja stosuję tu 75 stopni Celsjusza. Ważne, aby temperatura nie była za wysoka i nie pofalować folii podświetlenia. Mamy ramkę i zaraz ją sobie wyczyścimy. Taki proces wymiany matrycy można również zastosować w innych modelach, np. Retina. Ciężkie byłoby ściągnięcie tej matrycy bez jej uszkodzenia, np. w przypadku zalania samego podświetlenia, ale wykonalne. Jak dotąd jestem zadowolony z tego procesu. Ramka cała, uszczelka również. Jako iż sama matryca też jest przyklejona, staram się ją od razu odkleić, bo jak pęknie i drobinki szkła zostaną na kleju, to będzie ciężko to usunąć. Dobra, daruję Wam proces czyszczenia ramki. Zastosowany klej jest taki ciężki.
Ten klej na ramce jest tak okropny, ciężko go usunąć. Nawet stosuję agresywną chemię. Ja używam 3 środków IPA Alco, Label Remover to taka cytryna oraz Oka Remover do kleju szybek na bazie również jakiegoś cytrusa. Nie lubię robić, wiecie, bo można nałożyć klej na klej, ale partactwo zawsze wraca, a porządna robota się zwraca. Nie wiem, czy widzieliście kiedyś elektronikę matrycy, jeśli nie, to zaraz zobaczycie, bo jest ciekawie wykonana. Oczywiście prawie nienaprawialna, jeśli chodzi o połączenia pomiędzy elektroniką a samą matrycą, za to jest na co popatrzeć. Klej, na którym jest przyklejona sama matryca, nie jest tak okropny jak z ramki, dlatego jedynie co trzeba to na przystawce odginać delikatnie, a matryca ładnie zejdzie. Warstwy podświetlenia muszą zostać nienaruszone, bez kurzu i innych paprochów, bo będą plamki na białym lub czarnym tle. Przy takim procesie wszystko musi być pięknie za pierwszym razem. Ach, te LCD, czyli Liquid Crystal Display, zawierająca pomiędzy warstwami ciecz ciekłokrystaliczną, dzięki czemu widzimy piksele. Jak dodamy do tego filtr, czyli polaryzator, dodamy do tego podświetlenie i mamy wyświetlacz. Jak dla mnie technologia OLED jest bardziej fascynująca i na pewno będę o tym mówił. Tymczasem wracamy na ziemię i wkładamy nową matrycę. Nowa matryca przychodzi w takiej postaci i jest zabezpieczona z obu stron folią ochronną, by zapobiec dostawaniu się nieczystości z powietrza. Tak jak wspomniałem wcześniej, wszystko musi być czyste. I jak już jest, nie pozostaje nic innego, jak zerwać folię ochronną i starannie nałożyć matrycę. W tym momencie zawsze wstrzymuję oddech. Wygląda dobrze, podpinam elektronikę i zaraz będziemy robić pierwszy test. Chwila prawdy, bo matrycy wcześniej nie ma jak za bardzo sprawdzić ze względu na bardzo delikatne połączenia, które na tak zwanego pająka mogłyby uszkodzić matrycę. Czuję na palcu, że procek wystartował prawidłowo. Mamy to. Będzie obraz. Biorę się w takim razie za klejenie ramki. Zostawiam matrycę na około 3 godziny z piętą kliksami i biorę się za czyszczenie laptopa oraz przygotowanie do składania. Zerknijmy sobie jeszcze na elektronikę matrycy z góry. To połączenie pomiędzy PCB a taśmą już nawet nie jest lutowane, a po prostu przyklejone, co uniemożliwia naprawę w postaci lutowania, nie daj Boże, łączenia taśmy. Zobaczmy bardziej z bliska.
Jakiekolwiek uszkodzenie mechaniczne powoduje paski, brak zasilania, a naprawa praktycznie niemożliwa. Dobrze, przejdźmy do składania laptopa. Wiadomo, proces musi wyglądać tak jak przy rozbieraniu. Mi się podobała ta naprawa, a Wam? Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam ponownie. Trzymajcie się. Cześć.